Przed nami kolejna wyprawa do Azji. Tym razem zabieramy Was do miejsca, które nie jest krajem, ale też jest czymś więcej niż tylko miastem. Przed nami Hongkong. Jak poruszać się po mieście położonym na 200 wyspach? Czy w jednym klasztorze można zmieścić 10 000 Buddów i jak brzmi symfonia świateł? Dlaczego trzeba pocierać nos smoka i na czym polega wróżenie z patyczków? I w końcu, czy Hongkong jest chiński czy brytyjski? Co w Hongkongu ciekawego zobaczyć i co pysznego zjeść? O tym już wkrótce w filmie o naszej kolejnej azjatyckiej wyprawie. Wczoraj rybacka wioska i brytyjska kolonia. Dziś metropolia, która nie zna ciszy ani snu. Hongkong. Mega miasto ze stali, szkła i światła. Przestrzeń na wyspach, gdzie niebo przecinają wieżowce, a ziemię tysiące kroków na minutę. Witajcie w Hongkongu. Wspólnie zobaczymy najciekawsze miejsca w tym wyjątkowym mieście. Historia zaklęta między wzgórzami. Miasto pachnące luksusem, sosem sojowym, parą i dymem z kadzideł. Miasto przyszłości utkane z przeszłości. Hongkong. Miejska dżungla z azjatycką duszą. Hongkong znajduje się na południowym wybrzeżu Chin, nad Morzem Południowochińskim u ujścia rzeki Perłowej. Miasto rozłożone jest na ponad 260 wyspach. Składa się z 3 głównych części: wyspy Hongkong, półwyspu Kowloon oraz tzw. nowych terytoriów. Linia brzegowa Hongkongu ma ponad 700 km długości. Tworzy labirynt zatok, portów i wysepek. Nasz lot do Hongkongu jest dwuetapowy. Obecnie nie ma połączeń bezpośrednich z Polski. Lecimy więc do Stambułu i stamtąd do Hongkongu. Port lotniczy w Hongkongu to jedno z największych lotnisk na świecie. Powstało przez zniwelowanie i sztuczne powiększenie wyspy. Poruszanie się po tym gigancie to już wyzwanie. Najpierw czeka przemieszczenie się między terminalami, a potem wybranie Airport Express, który przewiezie nas do części centralnych miasta. Często w opisach zwiedzania i komunikacji Hongkongu mówi się, że niezbędna jest tu karta Octopus. My jednak zdecydowaliśmy się na korzystanie z kart płatniczych i były one też wszędzie akceptowane. Dla nas miejscem docelowym jest wyspa Hongkong, gdzie zatrzymujemy się w hotelu Novotel Hongkong Century. Odnajdujemy go w gąszczu wieżowców. Pomimo, że nasz pokój jest na 20. piętrze, to wciąż spora część wieżowców wznosi się i tak ponad nami. Przy okazji hotelowego pokoju pamiętajcie, że używa się tu gniazdek typu G, tak jak w Wielkiej Brytanii, więc będzie potrzebny adapter. Sercem Hongkongu jest zatoka Victoria Harbour, położona między wyspą Hongkong a półwyspem Kowloon. Ma około 9 km długości i szerokość od 1 do 3 km. Dzięki głębokim wodom i osłonięciu od XIX wieku pełni funkcję głównego portu morskiego miasta. Obecnie wykorzystywana jest zarówno do transportu towarowego, jak i pasażerskiego. Victoria Harbour jest symbolem miasta. 2 najczęściej spotykane widoki na Hongkong leżą po obu stronach zatoki. Z wyspy Hongkong można patrzeć na nabrzeże na półwyspie Kowloon i w drugą stronę z półwyspu Kowloon można podziwiać spektakularną ścianę wieżowców wznoszących się na wyspie Hongkong. My przemieszczamy się z wyspy Hongkong w stronę stałego lądu, czyli półwyspu Kowloon. Rejs po zatoce jest jednocześnie formą komunikacji, ale i jedną z atrakcji miasta. Można wybrać jeden z wielu wycieczkowych rejsów, albo tak jak my skorzystać z floty Star Ferry i promem przepływać z jednej strony na drugą.
Rejs kosztuje $5 hongkońskich, czyli 2,5 zł, więc jak za darmo. A wrażenia wyjątkowe. Tak, w tym mieście wszędzie gdzieś ktoś się spieszy. Ale spokojnie, następny prom będzie za kilka minut. Hongkong przez wieki był niewielką rybacką osadą pod władzą chińskich dynastii. Handel z Wielką Brytanią doprowadził w XIX wieku do konfliktu. I po wojnach opiumowych w 1842 roku Wielka Brytania przejęła wyspę Hongkong. W 1860 roku zdobyła półwysep Kowloon, a w 1898 roku wydzierżawiła nowe terytoria na 99 lat. W czasie II wojny światowej Hongkong okupowała Japonia, ale po wojnie powrócił on pod kontrolę brytyjską. W kolejnych dekadach przekształcił się w jedno z największych centrów finansowych Azji. W 1997 roku został przekazany Chinom jako specjalny region administracyjny z gwarancją autonomii. Przez 50 lat zasada jeden kraj, dwa systemy miała chronić wolność słowa, prawo i gospodarkę rynkową. W 2020 roku wprowadzono nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym, które ograniczyło swobody obywatelskie i umocniło wpływ Pekinu. Co stanie się po 2047 roku? Przyszłość Hongkongu pozostaje niepewna. Dopływamy do półwyspu Kowloon i nabrzeża Tsim Sha Tsui, jednego z najbardziej turystycznych i reprezentacyjnych miejsc Hongkongu. Tsim Sha Tsui oznacza ostry, piaszczysty cypel. Po dawnym piasku niewiele tu pozostało. To nowoczesna przestrzeń powstała dla kultury, sztuki i miejskiego życia. I tysięcy turystów. Na początek wita nas Clock Tower, czyli wieża zegarowa. Pozostałość po dawnej stacji kolejowej Kowloon Canton. Ceglano-granitowy zabytek z 1915 roku kontrastuje z nowoczesną zabudową wokół. Wieżę otacza Hong Kong Cultural Center. Kompleks z salą koncertową, operą i teatrem. W dalszej części nabrzeża napotkacie jeszcze Hong Kong Space Museum i Hong Kong Museum of Art. To, co jednak najbardziej przykuwa tu uwagę, to zniewalający widok na wyspę Hongkong. Aż chce się co chwilę przystanąć i chłonąć tę przestrzeń. Tysiące odwiedzających, tysiące fotek i miejsce ważnych wydarzeń w życiu Hongkończyków. Na tym wyjątkowym deptaku stworzono także Avenue of Stars, Aleja Gwiazd inspirowana hollywoodzkim Walk of Fame upamiętnia największe gwiazdy hongkońskiego kina. Promenadę zdobią odciski ich dłoni. Przemysł filmowy Hongkongu przeżywał swój złoty okres w latach 80. i 90. Powstawały wtedy setki filmów rocznie. Po 1997 roku przejście Hongkongu pod chińskie rządy, piractwo, konkurencja i zmiany społeczne sprawiły, że przemysł zaczął podupadać. Gwiazdy zaczęły tworzyć w Hollywood. Ta 6-metrowa rzeźba z brązu to statua Nagrody Filmowej Hongkongu. Przedstawia owiniętą w taśmę filmową postać kobiecą, która trzyma w uniesionej ręce kulę, symbol Hongkongu jako perły Orientu w przemyśle filmowym. Zwieńczeniem Avenue of Stars jest pomnik największej gwiazdy hongkońskiego kina – Bruce'a Lee. 2,5-metrowa brązowa rzeźba przedstawia aktora w pozie z filmu Wejście smoka. Pomnik został odsłonięty w 2005 roku z okazji 65. rocznicy urodzin Bruce'a Lee. Fotka z mistrzem z próbą odtworzenia jego gestu jest obowiązkowa. Nabrzeże Tsim Sha Tsui
wydaje się obowiązkowym miejscem do odwiedzenia w Hongkongu, jak i całe otoczenie Zatoki Wiktorii. Pomiędzy wyspą Hongkong a lądem stworzono także tunel, ale jak widać jest bardzo zatłoczony. Można czas spędzić w słynnej czerwonej taksówce. Właśnie czerwone Toyoty Crown Comfort to ikona ulic Hongkongu. Solidne, przestronne i niezmiennie obecne na ulicach od dekad. Dla mieszkańców codzienność, dla turystów przygoda. Na filmach symbol miasta w ruchu, ale też miejsce drzemki. Jednak kluczowym elementem komunikacji w Hongkongu jest metro. Właściwie to cały system kolei podziemnej i nadziemnej. To prawie 300 km torów i 100 stacji. W odnalezieniu się w tej sieci pomaga wyznaczenie trasy w komórce na mapach Google. Nawigacja pokaże linie i wejścia i wyjścia z metra. Co ciekawe, metro w Hongkongu ma także część z pierwszą klasą. Najszybciej zapłacicie za przejazd po prostu przykładając kartę płatniczą do czytnika. Dziennie korzysta z metra w tym mieście prawie 5 milionów pasażerów. Gigantyczna liczba mieszkańców Hongkongu musi też mieć jakieś lokum. O Hongkongu mówi się, że to miasto pionowe. Gdy brakuje miejsca, buduje się w górę, a tylko niebo staje się granicą. Na powierzchni 1100 km² mieszka ponad 7 milionów ludzi, ale tylko część tej ziemi nadaje się do zamieszkania. W Hongkongu znajduje się ponad 9000 wieżowców, a ponad 500 z nich ma wysokość przekraczającą 150 metrów. Na pierwszy rzut oka to imponująca architektura, ale za tymi fasadami kryje się inna strona historii. Jeden z najpoważniejszych kryzysów mieszkaniowych na świecie. To nie luksusowe wieżowce, to zatłoczone domy mieszkalne. Wypełnione wręcz klatkowymi przestrzeniami, po kilka metrów kwadratowych. Za to ceny takich mieszkań należą do najwyższych na świecie. Wysokość budynków w Hongkongu nie zawsze oznacza wysoką jakość życia. Przestrzeń to tu towar luksusowy. Ikoną życia w blokach Hongkongu stał się Yik-Cheong Building, znany również jako Monster Building, położony na wschodnim krańcu wyspy Hongkong. Budynek ten stał się symbolem gęstej, miejskiej zabudowy. Powstał w latach 60. Kompleks składa się z 5 połączonych budynków. Całość tworzy zwartą bryłę z wewnętrznym dziedzińcem, do którego tylko częściowo dociera światło dzienne. Ma 18 pięter, ponad 2000 mieszkań i 10 000 mieszkańców. Miejsce stało się sceną słynnych filmów, a także jest obiektem tysięcy fotek na social mediach. Wygląda przejmująco. Przypomina jednak o gorzkich realiach życia w tym mieście. A czy można spojrzeć na ten las wieżowców z góry? To niełatwe z uwagi na ich wysokość, ale jest w Hongkongu miejsce, które potrafi połączyć historię, naturę i spektakularne widoki z góry na miasto. To wzgórze Victoria Peak. Zanim dotrzemy na sam szczyt, czeka nas niecodzienna podróż. Peak Tram to jedna z najstarszych kolejek na świecie. Działa nieprzerwanie od 1888 roku. Dawniej była luksusem zarezerwowanym dla zamożnych mieszkańców i urzędników kolonialnych. Dziś jest obowiązkowym punktem każdej wizyty w mieście. Kupujemy bilety na podróż w obie strony i na taras widokowy, który czeka na nas na górze. Kolejka porusza się po torach o nachyleniu nawet 48%. Wieżowce dzielnicy Central zdają się przechylać. Podpowiadamy, wjeżdżając, usiądźcie po prawej stronie, a widoki będą lepsze. Już sama podróż kolejką to przeżycie. Przejażdżka trwa kilka minut, aż chciałoby się dłużej, ale największe atrakcje czekają na górze.
Głównym punktem kompleksu na szczycie jest nowoczesny budynek Peak Tower, którego futurystyczna konstrukcja może przypominać kielich, półksiężyc lub wręcz statek kosmiczny. Wjeżdżamy niekończącymi się schodami. Na samym szczycie znajduje się Sky Terrace 428, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Hongkongu, dostępny dla turystów. Nazwa 428 wzięła się z wysokości nad poziomem morza, na której się znajdujemy. Widoki z tarasu zapierają dech. Morze wieżowców dzielnicy Central, błękitna Zatoka Wiktorii, zielone wzgórza nowych terytoriów i maleńkie wyspy na horyzoncie. Wszystko pod nami. I kolejne piętro. Wewnątrz Peak Tower znajduje się również ekspozycja muzealna. Multimedialna opowieść o dziejach Hongkongu, jego mieszkańcach i niezwykłej transformacji z rybackiej wioski w światowe centrum finansów. Jak przystało na zakład fryzjerski, nawet dawny, trzeba sprawdzić fryzurę. Victoria Peak to może być idealne miejsce na rozpoczęcie poznawania Hongkongu lub punkt kulminacyjny wyprawy do tego miasta. Gdyby ktoś zastanawiał się, który budynek z tego lasu wieżowców jest najwyższy, to ten – International Commerce Center, czyli ICC. Budynek ma wysokość 484 metrów i 118 pięter. Tu także znajduje się taras widokowy, ale oszklony, nie na wolnym powietrzu, o nazwie Sky 100, bo położony jest na 100. piętrze na wysokości 393 metrów nad poziomem morza. Pozostańmy przy hongkońskich atrakcjach na sporych wysokościach. Wybieramy się w podróż kolejną słynną kolejką. Tym razem to kolej linowa Ngong Ping. Łączy nowoczesny świat miasta z duchowym sercem wyspy Lantau. Jak widać, to bardzo popularna atrakcja. Wyruszamy. Do dyspozycji są dwa rodzaje kabin. Te tańsze są bardziej zabudowane, z kolei bardziej prestiżowe, nowsze to kabiny Crystal, prawie całkowicie przeszklone. Możecie tak jak my w jedną stronę wybrać jeden rodzaj, a z powrotem drugą opcję. Łukasz nawet jest w stanie położyć się na podłodze, żeby pokazać widoki pod całkowicie przeszklonym wagonikiem. Trasa ma niecałe 6 km długości. Trwa około 20 minut. Pod nami wody zatoki Tang Chang, lasy, pagórki, mosty, hongkońskie lotnisko, wieżowce mieszkalne. Wszystko wokół pasm górskich, często tonących we mgle. Docieramy powoli do celu podróży. Z oddali widać już największą tutejszą atrakcję. Na szczycie wyspy Lantau stworzono Ngong Ping Village. Wioska została zaprojektowana w tradycyjnym chińskim stylu architektonicznym, aby harmonijnie współgrać z naturalnym krajobrazem okolicy. Ngong Ping Village to miejsce, które łączy duchowość, kulturę i rozrywkę, oferując odwiedzającym pełne doświadczenie kultury chińskiej w otoczeniu malowniczych krajobrazów wyspy Lantau.
Warto tu na wzgórzu zawitać do klasztoru Po Lin. To jedno z najważniejszych miejsc buddyjskich w Hongkongu. Założony w 1906 roku przez 3 mnichów z jednej z prowincji w Chinach. Początkowo nosił nazwę po prostu Wielka Chata, a w 1924 roku przyjął obecną nazwę i od tego czasu rozwinął się w znaczący ośrodek duchowy i kulturowy. Główna sala Buddy mieści 3 brązowe posągi Buddy symbolizujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Otoczony bujną roślinnością i górami, ozdobami, dymem z kadzideł, klasztor Po Lin oferuje odwiedzającym miejsce do refleksji i modlitwy, a także możliwość poznania bogatej kultury i tradycji buddyjskiej. Główną atrakcją tutaj i celem wszystkich wypraw jest obejrzenie z bliska wielkiego Buddy, znanego także jako Buddha Tian-Tan. Statua wznosi się na szczycie 480-metrowego wzgórza. Figurę stworzono z 202 kawałków brązu, ważących łącznie 250 ton. Ma 34 metry wysokości. Budowa projektu rozpoczęła się w 1981 roku i została oficjalnie zakończona w grudniu 1993 roku. Energiczni goście mogą wspiąć się po 268 schodach, Że ja wszędzie mam pod górkę. aby posąg podziwiać z bliska. Niby niedużo, ale łydki już mnie pieką. O Jezus. Jeśli po pokonaniu schodów Łukasz jeszcze się uśmiecha, to najwyraźniej nie jest tak źle. Posąg przedstawia Buddę siedzącego w pozycji lotosu, z prawą dłonią uniesioną w geście błogosławieństwa i lewą dłonią spoczywającą na kolanie, symbolizującą hojność. Wokół posągu znajduje się 6 mniejszych figur, które składają dary: kwiaty, kadzidło, lampę, maść, owoce i muzykę. Te ofiary symbolizują 6 doskonałości niezbędnych do osiągnięcia oświecenia: hojność, moralność, cierpliwość, gorliwość, medytację i mądrość. No, warto tu przyjechać. I dla Buddy, i dla widoków. O! Jeszcze pieniążek na szczęście. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jest Radek. Ale to niech już lektor powie. Radek pozostał na dole, żeby dokładnie obserwować wspinanie się innych do Buddy. Wielki Buddha Tian-Tan jest nie tylko symbolem harmonii między człowiekiem a naturą oraz ludzi z ich wiarą, ale także miejscem refleksji i duchowego spokoju. O ile tysiące odwiedzających Wam na to pozwolą. A miejsce przyciąga pielgrzymów i turystów z całego świata. Ciekawe miejsca religijne warto także odnaleźć w gęstej zabudowie miasta. Wyprawiamy się do dzielnicy Sha Tin w regionie Nowych Terytoriów w Hongkongu, czyli na północ od półwyspu Kowloon. Udajemy się na spotkanie z 10 tysiącami Buddów. Taką nazwę nosi właśnie klasztor 10 tysięcy Buddów. Jest położony na zalesionym wzgórzu. Kompleks znajduje się niedaleko stacji kolejki miejskiej Sha Tin Station. Wejście na ścieżkę do klasztoru jest dość niepozorne. My zupełnie nie wiedzieć, dlaczego kierujemy się za tym panem, a wy postarajcie się odtworzyć naszą drogę, chcąc trafić. Rozpoczynamy wspinaczkę po schodach prowadzących na wzgórze. Droga do świątyni prowadzi stromą ścieżką, liczącą ponad 400 schodów. Już od pierwszych kroków
towarzyszą nam setki złoconych posągów Buddy. Każda figura jest unikalna, różni się postawą, mimiką i symbolicznymi gestami. Spacer wśród nich tworzy niezwykłą atmosferę. Jakbyśmy wchodzili w zupełnie inny świat. Po dotarciu na górę naszym oczom ukazuje się rozległy dziedziniec otoczony budynkami świątynnymi. Centralnym punktem jest ogromna sala modlitewna, w której wnętrzu znajduje się kilkanaście tysięcy figurek Buddy. Każda z nich została ręcznie wykonana i ozdobiona innym wzorem. Naprzeciwko hali stoi 9-piętrowa pagoda, sięgająca niemal 30 metrów wysokości. Dominuje nad okolicą swoją smukłą sylwetką. Na terenie kompleksu znajdują się także dodatkowe kaplice, w tym świątynia Białego Buddy i niewielkie pawilony dedykowane różnym bóstwom buddyjskim. Chociaż miejsce nazywane jest klasztorem, nie jest zamieszkałe przez mnichów, a prowadzą go osoby świeckie. Kompleks religijny założył w 1951 roku mnich Yue Tkai. Budowa trwała 20 lat. Finansowali ją wierni. Legenda głosi, że Wielebny przewidział datę swojej śmierci. Zmarł w trakcie medytacji w pozie kwiatu lotosu i tak został pochowany. Gdy po kilku miesiącach zwłoki ekshumowano, te wciąż trwały w tej samej pozie kwiatu lotosu. Ciało zabalsamowano, pokryto złotymi płatkami, owinięto w szaty i teraz jest wystawione w jednym z pawilonów świątyni. Wygląda jak posąg. Ujęcia wewnątrz świątyni są jednak zakazane. Klasztor 10 tysięcy Buddów nie przyciąga tłumów. Ofiaruje jednak coś rzadkiego w tym mieście. Chwilę zatrzymania. Na wzgórzu czeka na odwiedzających zaduma, buddyjska muzyka, kadzidła, wiatr i spojrzenia posągów. W miejscu, gdzie miasto znika za wzgórzami, zostaje tylko cisza i spokój. Hongkong liczy około 600 świątyń, kapliczek i klasztorów. Buddyzm i chrześcijaństwo są najszerzej praktykowanymi religiami. Taoizm w Hongkongu jest religią około 14% ludności. W samym centrum dzielnicy Kowloon, nieopodal nowoczesnych osiedli i biurowców, znajduje się jedno z najbardziej czczonych miejsc Hongkongu – świątynia Wong Tai Sin. Świątynia została założona w 1921 roku przez taoistycznego kapłana, który przywiózł do Hongkongu kult mnicha Wong Tai Sina, postaci legendarnej, uzdrowiciela i świętego. Powszechne jest przekonanie, że Wong Tai Sin spełnia modlitwy o zdrowie, powodzenie i szczęście. A do świątyni prowadzą schody, tylko że ruchome. Jak widać, chęć spełnienia życzeń przyciąga tu niezliczone ilości odwiedzających. Każdy wydaje się w pędzie biec jak najszybciej, by wypowiedzieć swoje prośby. Ale nie trzeba się spieszyć, bo mówi się o tym, że w świątyni Wong Tai Sin spełni się każde życzenie, jeszcze zanim zdąży się je wypowiedzieć. Kompleks świątynny o powierzchni prawie 2 hektarów składa się z 5 obiektów, które według zasady Feng Shui symbolizują 5 żywiołów: metal, drewno, wodę, ogień oraz ziemię. Główny pawilon to centralne miejsce kultu. Dominują złote i czerwone ozdoby, symbole szczęścia i boskiej ochrony. Kamienne lwy, smoki, wizerunki wszystkich chińskich znaków zodiaku i chińskie lampiony. Taoizm uczy, jak żyć w harmonii z Tao. To niewidzialna siła, która przenika cały świat.
Nie da się jej opisać słowami, ale można ją odczuć w rytmie natury, w prostocie życia, w spokojnym oddechu. Taoizm uczy działania bez wysiłku, podążania z prądem, a nie przeciwko niemu. Pawilon trzech religii to miejsce poświęcone trzem wielkim religiom – taoizmowi, buddyzmowi i konfucjanizmowi. To symbol harmonii między różnymi nurtami duchowymi w chińskiej kulturze. Kompleks świątynny odwiedzają wyznawcy wszystkich trzech religii. W świątyni Wong Tai Sin wierni chętnie sięgają po Kaoqing, starożytną chińską sztukę wróżenia. W specjalnym pojemniku znajduje się 100 bambusowych patyczków, każdy z numerem. Potrząsając naczyniem, czeka się, aż wypadnie jeden patyczek, przynosząc odpowiedź na zadane w myślach pytanie. Numer patyczka prowadzi do wróżby zapisanej, chcielibyśmy powiedzieć na pergaminie, ale współcześnie ich spis można odczytać w komórce. By potwierdzić odpowiedź, używa się jeszcze tzw. księżycowych kamieni. Po rzucie powinny ułożyć się jeden stroną wypukłą, drugi płaską. Wtedy jest zgoda bogów. Przed wróżeniem składa się ofiary, kadzidła, owoce lub drobne dary, prosząc o przychylność wyższych sił. Daliśmy się ponieść temu ogólnemu wróżbiarstwu. Pocieranie fragmentów posągów to nie przypadek. Pocieranie nosa często ma wyrażać prośbę o mądrość w podejmowaniu decyzji, pomoc w interesach albo po prostu życiowe powodzenie. Aż trudno się dopchać. Wszyscy muszą wypolerować ten posąg. No dobrze, nos wypolerowany. Teraz czekamy na efekty. To była dobra decyzja, by odwiedzić świątynię Wong Tai Sin. Teraz zdecydowanie potrzebujemy znaleźć jakieś zaciszne miejsce. Hongkong, mimo swojej reputacji betonowej dżungli, może poszczycić się znacznym odsetkiem powierzchni pokrytej zielenią. Około 40% powierzchni stanowią parki i tereny zielone. Na przyjemny odpoczynek wybieramy Hong Kong Park. Spacerując pośród bujnej zieleni, można poczuć się jak w tropikalnym lesie deszczowym. Szum wodospadów i śpiew egzotycznych ptaków koją zmysły, pozwalają na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku. To wszystko na obszarze 8 hektarów. Wyjątkową atrakcją parku jest woliera. To idealne miejsce na relaks i obcowanie z naturą. Ścieżka wznosi się wysoko ponad dnem doliny. Pozwala odwiedzającym przejść przez korony drzew, w których można obserwować ptaki i rośliny na różnych wysokościach. Dno doliny to koryto rzeki pełne drzew, krzewów, ozdobione płytkimi basenami i małymi wodospadami. Woliera zawiera kolekcję 600 ptaków reprezentujących 80 gatunków z Azji Południowo-Wschodniej, Indonezji i Nowej Gwinei. Ptaki zdają się być przyzwyczajone do odwiedzających. Niektóre nawet konkurują między sobą o skupienie uwagi ludzi. Wydaje się, że najgłośniej krzyczy szpak balijski. O wiele spokojniejszy i wytworny jest gołąb koronowany. Obserwując te wszystkie niezwykłe okazy, spacerując pośród bujnej roślinności, można na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku i zanurzyć się w spokojnej atmosferze. To może teraz na herbatkę. W Hong Kong Park znajduje się także Muzeum Naczyń Herbacianych pod nazwą Flagstaff House Museum of Teaware. Witamy w Muzeum Herbaty. Budynek jest najstarszym zachowanym przykładem architektury zachodniej w Hongkongu.
zbudowanym w stylu greckiego odrodzenia w latach 1844–1846. Niegdyś służył jako rezydencja dowódcy sił brytyjskich w Hongkongu. Muzeum zostało otwarte w 1984 roku i prezentuje historię chińskiej kultury picia herbaty oraz różnorodność naczyń używanych na przestrzeni wieków. Można tu zobaczyć m.in. starożytne czarki, dzbanki, filiżanki z różnych dynastii. Kolekcja obejmuje ponad 1300 eksponatów związanych z kulturą herbaty. Tak wolę kawę. Wybieramy się w dalszą drogę w poszukiwaniu ciekawych miejsc w Hongkongu. Hongkong słynny jest też z tej nietypowej atrakcji. Co to takiego? Najdłuższe schodnie. A właściwie taśma. To prawda, miasto może poszczycić się najdłuższymi schodami ruchomymi na świecie. W rzeczywistości jest to seria pochylni ruchomych połączonych ze sobą przejściami. Całkowita długość tego systemu wynosi ponad 800 metrów, a pokonanie całej trasy zajmuje około 20 minut. Schody zbudowano w 1993 roku, aby ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy i domów, a także zmniejszyć natężenie ruchu drogowego. Co ciekawe, rano schody jadą w dół, a po południu w górę. Trasa przecina tętniące życiem ulice pełne sklepów, restauracji, barów i lokalnych targowisk. Wiele osób wysiada po drodze, aby zwiedzić okoliczne uliczki i poczuć lokalny klimat. Prawdziwą ikoną Hongkongu są jednak tramwaje, ale wyjątkowe. Kursują nieprzerwanie od 1904 roku i są dziś jednym z najstarszych systemów tramwajowych na świecie oraz jedynym, gdzie wszystkie wagony są piętrowe. Te piętrowe zaczęły kursować w 1912 roku. Tramwaje nazywane są przez mieszkańców ding-ding ze względu na charakterystyczny dźwięk dzwonka. Obecnie flota liczy ponad 160 pojazdów. Tramwaje te kursują po północnym wybrzeżu wyspy Hongkong, pokonując łącznie około 30 km torów i zatrzymując się na ponad 120 przystankach. Dzięki tym przystankom i niskiej cenie biletu tramwaje są wygodnym i przystępnym sposobem na zwiedzanie wielu atrakcji wyspy Hongkong. Przejazd kosztuje $3 hongkońskie, czyli 1,5 złotego, niezależnie od długości przejechanej trasy. Dla wielu mieszkańców to codzienny środek transportu. Dla turystów podróż w czasie przez zatłoczone ulice i morze wieżowców. Mimo że na trasie roi się od nowoczesnych rozwiązań, tramwaje zachowały swój nostalgiczny charakter. Drewniane wnętrza, niski sufit, wąskie schodki i niepowtarzalny rytm jazdy. Jeśli chcesz naprawdę poczuć miasto, wsiądź do tramwaju ding-ding i pozwól, by ulice same opowiedziały ci swoją historię. Historię Hongkongu opowiada też jego kuchnia. To fascynujące połączenie tradycji kuchni kantońskiej, czyli z południa Chin, z wpływami brytyjskimi i globalnymi trendami kulinarnymi. Leżąc na styku wschodu i zachodu, Hongkong wykształcił własny, bogaty repertuar smaków i dań. A te dania od zwykłych i najprostszych straganów wciśniętych w najciaśniejsze zakamarki Hongkongu, aż do prestiżowych i bardzo drogich restauracji. A najlepiej wybrać się tam, gdzie jedzą mieszkańcy. Co w Hongkongu musicie spróbować? Zaczynamy od wyjątkowego napoju w Hongkongu. To połączenie kawy z herbatą i z mlekiem. Tak powstało Yangyang, czyli połączenie dwóch światów, brytyjskiej herbaty z mlekiem i zachodniej kawy.
Podobno była to odpowiedź na potrzebę mocnej energii dla zapracowanych mieszkańców miasta. Smakuje dziwnie. Może występować w wersji gorącej i mrożonej, dla ochłody w ciepłe dni. Do tego można zamówić pineapple bun, czyli bułkę ananasową, która z ananasem ma tyle wspólnego, że popękana górna warstwa przypomina skórkę ananasa. Poza tym jest trochę sucha, dlatego często podaje się ją z kawałkiem masła. O wiele smaczniejsze są egg tarts, czyli babeczki z kremowym nadzieniem jajecznym, zarówno w wersji brytyjskiej na cieście kruchym, jak i portugalskiej na cieście francuskim z bardziej przypieczoną górą. Bardzo dobra. Łapiąc co się w przelocie, na ulicy czy chodniku, z pewnością znajdziecie na licznych straganach curry fish balls, czyli kulki rybne gotowane w pikantnym sosie curry. Z kolei pobyt w jednej z hongkońskich restauracji to przeżycie i cały schemat działania. Więc jesteśmy w restauracji. Zanim wybierzemy tu z tej dużej listy, to musimy tutaj znaleźć liczbę odpowiadającą temu daniu i teraz zaznaczamy, co chcemy w ilości, a lista jest dość długa. A co to będzie, zobaczycie już za moment. Na pewno będzie bingo. Zarówno na straganach ulicznych, ale i w każdej hongkońskiej restauracji serwującej tutejsze dania znajdziecie wizytówkę kuchni Hongkongu – dim sum. Są to liczne małe przekąski gotowane na parze, smażone lub pieczone, serwowane najczęściej w bambusowych koszyczkach. Przypominają różnych kształtów pierożki wypełnione drobiem, wieprzowiną czy owocami morza, albo połączeniem tych mięs. To też mogą być bułeczki na parze bao z różnymi nadzieniami, mięsne lub warzywne. Są też wersje na słodko, ze słodkim nadzieniem z czerwonej fasoli lub też takie z jajecznym sosem custard, znanym z kuchni brytyjskiej. Hongkońska kuchnia to także oczywiście chińskie zupy. Długo gotowane wywary drobiowe lub wołowe, wybieracie rodzaj makaronu, dodatki warzywne i mięsne. Zupy zazwyczaj są delikatne i aromatyczne, ale wybierając wersję spicy na pewno będzie palić. Makaron z zupy często jest wciągany przez zjadających, więc nie bądźcie zdziwieni, że ktoś, mówiąc wprost, siorpie. Specjalnym rodzajem zupy jest wonton noodles soup, aromatyczny wywar drobiowy lub drobiowo-rybny, w nim cienki makaron i pierożki wonton wypełnione krewetkami i wieprzowiną. Taka zupa to może być cały posiłek. Do tego jaśminowa herbata i można zajadać. Smaki Hongkongu to podróż przez tradycje, różne wpływy, uliczny gwar. Jest świeżo, aromatycznie, z pasją i dużą ilością owoców morza. Tak smakuje miasto, które nigdy nie przestaje być głodne życia. Nocą tempo Hongkongu nie maleje. Nocą miasto nie gaśnie, a zmienia barwy. Wręcz dostaje blasku. Ulice rozświetlają neony, reklamy, a ludzie wciąż w pędzie przemierzają tę przestrzeń. Wysokie wieżowce i ciasne zaułki, współczesność i przeszłość idą tu ramię w ramię. Wsiadamy do jednego z symboli miasta, piętrowego tramwaju Ding Ding. Wieczorem jest jeszcze bardziej wypełniony pasażerami niż za dnia. Jest jak wehikuł czasu. Mały, wąski, stary, ale nadal dzielnie sunie przez centrum miasta. Ludzie zamyśleni, zmęczeni, zapatrzeni w ekrany, ale i tacy, którzy po prostu jadą, obserwując, jak my. Może zmierzają na Hong Kong Night Market. To jeden z licznych nocnych bazarów. Dym unosi się nad rusztami, ręce sprzedawców sprawnie przygotowują potrawy. Tutaj kuchnia nie zna snu.
A smak, jak wszędzie w Azji, zaczyna się na ulicy. Na niezliczonych straganach toczy się codzienne życie, a kupić tu można wszystko, czego potrzebujecie i nie potrzebujecie. Handlowanie Chińczycy mają chyba we krwi. Po z pewnością męczącym dniu można odpocząć w strefie Harbor Chill. Nie do końca rozumiemy tę rozrywkę, ale wszyscy tu bawią się świetnie. To jakby połączenie karaoke z social mediami. Mikrosceny rozbrzmiewają śpiewem, fałszem, śmiechem i radością. Wśród szklanych wieżowców i ruchliwych ulic jest też miejsce na zabawę. No i co, ma to jakiś swój urok, nie? Wypływamy na wody Victoria Harbor. Podróż nocnym promem to nie tylko przemieszczanie się. To rytuał. Miasto odbija się w wodzie. Linia brzegowa świeci, jakby chciała pokazać, że nocą lśni najefektowniej. Zatoka Victoria Harbor pulsuje jak krwiobieg Hongkongu. Dopływamy do stałego lądu. Na brzegu Tsim Sha Tsui zegarowa wieża tyka nieubłaganie. Czas w Hongkongu płynie szybko. Ale właśnie teraz, patrząc na tą wodę, zatrzymujemy go choć na moment. Nadchodzi pora na moment kulminacyjny każdego wieczoru. Spoglądamy z brzegu półwyspu Kowloon na wyspę Hongkong. To scena, na której codziennie o 20:00 rozpoczyna się spektakl Symfonia Świateł. Drapacze chmur ożywają, rozświetlając się w rytm muzyki. Technologia i architektura stają się narzędziem opowieści o mieście, o nowoczesności i historii. W spektaklu bierze udział ponad 40 wieżowców. Cała panorama zmienia się w żywy organizm, zsynchronizowany z dźwiękiem, czasem, światłem. Podziwiamy duszę Hongkongu, która co wieczór przypomina, że to miasto nigdy nie zasypia. Symfonia Świateł to hołd dla nowoczesności miasta. Hongkong. Miasto tradycji i nowoczesności, duchowości i komercji. Od klasztorów spowitych dymem z kadzideł, po ruchliwe bazary i gwarne ulice. Wszystko tu pulsuje życiem. Nieustannie płynące rzeki ludzi, czerwonych taksówek i piętrowych tramwajów. Zatoka Victoria Harbor niczym lustro odbija blask drapaczy chmur i gwiazd. To tutaj Hongkong patrzy na siebie z obu brzegów. Z przeszłości i przyszłości. W świetle dnia i nocnych refleksów. To wieczny rytm, który przypomina, że miasto żyje i wciąż płynie dalej. Ale na horyzoncie jest rok 2047. Data, w której kończy się formuła jednego kraju, dwóch systemów. Miasto nauczyło się balansować między chińską duszą a brytyjską przeszłością. Jaka przyszłość czeka Hongkong? Czy jego ulice pełne neonów zachowają swój rytm? Czy to kosmopolityczne społeczeństwo nadal będzie żyło wolnością, którą tak kocha? Historia Hongkongu wciąż się pisze każdego dnia.
Dziękujemy Wam za spędzenie z nami tych kilku dni w Hongkongu. Jeśli film się podobał, to dajcie znać, że jesteście z nami. Do zobaczenia w kolejnych naszych podróżach.